Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego serwera. W przeciwieństwie do ostatniego, dziś nie oglądamy Della, a jego bezpośrednią konkurencję HP. Omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje i jak zwykle podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Klasycznie, zacznijmy od rozmiaru serwera. To model 2U przeznaczony do szafy rack 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 67 do 73 cm w zależności od wersji dyskowej, a wymiary konkretne od uszu montażowych do uchwytów zasilaczy wyświetlimy zaraz na ekranie. To model flagowy HPK generacji 10, konkurujący bezpośrednio z Dellem R740 i R740XD i podobnie jak one mieści się w standardowych, pełnowymiarowych szafach rack. Zajrzyjmy na przód serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, z przodu znajdziemy włącznik, diody diagnostyczne, przycisk z diodą do namierzenia serwera w szafie, listek z numerem seryjnym serwera. Potem, w zależności od tego, czy mamy wariant 2,5 czy 3,5 calowy, możemy mieć opcjonalne porty USB, DisplayPort do monitora, port USB do ILO, czy nawet napęd DVD. Serwer można wyposażyć również w maskownicę dysków, w przeciwieństwie jednak do Della. Możliwa jest tylko zwykła, klasyczna maskownica, nie uświadczymy takiej z wyświetlaczem LCD. Tutaj mamy temat rzekę. HP DL380 generacji 10 to serwer z chyba najbardziej modularną budową pod kątem obsługiwanych dysków na rynku, może pomijając autorskie konstrukcje oparte na Supermicro. Zacznijmy od prostszej części, czyli od wariantów ze slotami 3,5 cala. Tutaj mamy dwa podstawowe opcje, czyli 3 razy 8 razy 3,5 cala i 12 razy 3,5 cala. Wariant 8-zatokowy może być podpięty albo do zintegrowanego kontrolera SATA, albo do sprzętowego SAS-SATA. Wariant 12-zatokowy z uwagi na ilość dysków kompatybilny jest już tylko z kontrolerami sprzętowymi, zintegrowany miałby za mało portów do dysków. I w przypadku opcji 8 razy 3,5 cala istnieje również możliwość rozbudowy jej o dwa kolejne sloty 2,5 cala w górnej części frontu serwera. Dodatkowo oba te warianty można wyposażyć w klatkę na kolejne 4 dyski 3,5 cala znajdującą się w środku serwera, klatkę na 3 dyski 3,5 cala znajdującą się z tyłu serwera, a nawet jeszcze na kolejną klatkę na 2 dyski 2,5 cala również z tyłu. W takiej wersji topowej serwer może mieć nawet 19 slotów 3,5 cala i 2 2,5 cala. Niemniej ciekawe, a nawet ciekawsze są warianty 2,5 calowe. Mamy w takim serwerze miejsce na 3 klatki, każda po 8 dysków. Cała magia polega na tym, że klatki te mogą wspierać różne rodzaje dysków. Jeden typ klatki wspiera dyski SATA, inny dyski NVMe U2 podłączone w trybie HBA, a kolejny dysk NVMe U3 podłączane przez kontroler RAID trójmodowy. Dzięki temu możemy zbudować trochę jak z klocków idealny serwer. Chcielibyśmy mieć 8 dysków SATA w sprzętowym RAIDzie, a obok 8 dysków NVMe podpinanych transparentnie? Nie ma problemu. A może po jednej klatce każdego rodzaju? Też nie ma problemu. A może po prostu chcemy mieć 16 slotów NVMe podpinanych transparentnie pod ZFS-a i nic więcej? Też jest to możliwe. Albo 24 dyski SAS, wszystkie podpięte pod jeden kontroler RAID. Również nie ma problemu. Dodatkowo możemy dołożyć klatkę 2 razy 2,5 cala z tyłu serwera i gdyby wciąż brakowało nam miejsca. Pod tym kątem jest to serwer bardzo uniwersalny i potrafiący zaspokoić potrzeby całkowicie różnych klientów. A nawet jest w stanie te potrzeby spełniać w tym samym czasie. Same kontrolery RAID i HBA omówimy, gdy dojdziemy do nich w serwerze. Tymczasem HP przewidziało w tym serwerze 2 rodzaje wentylatorów i 3 radiatorów. Standardowe wentylatory do konfiguracji z procesorami o niższym TDP i high performance stosowane przy mocniejszych lub w konfiguracjach z GPU czy dodatkowymi klatkami na dyski w środku serwera. Wentylatory są hot swapowe, co oznacza, że możemy je wymieniać w trakcie pracy serwera. Mamy radiatory niskie standardowe, niskie high performance i wysokie. I są różnie stosowane w zależności od tego, ile mocy mają procesory i właśnie tego, czy będziemy mieli dodatkową klatkę na dyski, która zajęłaby nam część przestrzeni, albo czy będziemy mieli długą kartę GPU, która również mogłaby zahaczać o wysokie radiatory. Radiatory standard są aluminiowe, niskie high performance mają dodatkowe miedziane wstawki i takie skrzydełka, a wysokie high performance mają wyprowadzoną taką wieżyczkę z miedzianymi heatpipami. Przez to, że jest to serwer 2U, wentylatory mogą mieć większą średnicę, a co za tym idzie, wolniej się kręcić niż w chociażby bliźniaczym modelu DL360G10,
a dzięki temu jest to cichszy serwer. Jeśli chodzi o CPU, to mamy tutaj wsparcie do tych samych co w DL-u 360G10 czy konkurencyjnym R740. Socket to LGA 3647, czyli mamy procesory Intel Xeon Scalable jak Silver, Gold, Platinum pierwszej i drugiej generacji. A serwer może działać z jednym lub dwoma procesorami. A to oznacza, że może mieć od 4 rdzeni i 8 wątków do aż 56 rdzeni i 112 wątków. Dzięki temu możemy na tej maszynie zbudować konfigurację zarówno bardzo oszczędną, z myślą o prostym magazynie danych, ale równie dobrze możemy zbudować potwora do wirtualizacji na dyskach NVMe, na którym postawimy sobie mnóstwo usług. Na płycie mamy 24 sloty na pamięci RAM DDR4. Serwer obsługuje zarówno ECC RDIMM, jak i ECC LRDIMM, ale tak samo jak wszystkie inne serwery tego rodzaju, wymaga, żebyśmy używali jednego rodzaju kości naraz. Żeby się uruchomił, potrzebujemy wsadzić przynajmniej jedną kość RAM per procesor. My jednak zalecamy obsadzać procesory przynajmniej 2 modułami, by korzystać z trybu Dual Channel. Maksymalnie możemy w serwerze zamontować do 3 TB pamięci RAM, a jeśli chodzi o jej prędkość, to sam serwer obsługuje kości od 2133 do 3200 MHz, ale taktowanie jest realnie zależne od procesora. I niskie modele Silver taktują często z prędkością 2400, a wysokie Goldy czy Platinum do 2933 MHz. Warto dodać, że przy jednoprocesorowej konfiguracji aktywną mamy tylko połowę slotów RAM, no i wtedy maksymalnie możemy zamontować 1,5 TB. Jak wspomniałem wcześniej, w serwerze mamy następujące opcje. Dla dysków SATA write lub HBA możemy użyć kontrolera E208IA, który potrafi pracować w trybie RAID 1, 5, 10 albo trybie HBA. P408IA, który ma 2 GB pamięci cache podtrzymanej bateryjnie i on już wspiera RAIDa 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. P816IA, czyli bliźniaczy model, ale z 4 GB pamięci cache i większą ilością portów na dyski. A dla dysków SATA i NVMe U3 w RAIDzie lub HBA mamy MR216IP i MR416IP, czyli kontrolery trójmodowe, które obsłużą, jak już wspominałem, SATA i NVMe U3. Jeden z nich jest bardziej z myślą o trybie HBA, a drugi bardziej z myślą o RAID od 0 do 60. Jeśli chcemy korzystać z dysków NVMe U2, to pozostaje nam opcja w pełni transparentna, bez jakiegokolwiek kontrolera sprzętowego, idealna jeśli myślimy o zbudowaniu macierzy w ZFS, w Proxmoxie czy CEF-ie. Warto dodać, część wymienionych kontrolerów miała w końcówce nazwy a część P. Literka A oznacza, że kontroler jest montowany w porcie dedykowanym na płycie głównej, a dzięki temu nie zajmuje slotu PCI, a literka P z kolei oznacza, że jest to klasyczna karta PCI. Wszystkie wymienione kontrolery występują w obu wariantach, a to, czy wybieramy wersję A czy P, zależy najczęściej od tego, co mamy we wnętrzu serwera, czy właśnie nie mamy kolejnej klatki na dyski, czy jakiegoś GPU, który mógłby spowodować to, że jakiś slot jest trochę przymknięty i musimy wybrać inny rodzaj. Na płycie, podobnie jak w innych serwerach G10, mamy miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0, przy czym ten drugi jest nam szczególnie przydatny, jeśli chcemy korzystać ze wszystkich możliwości Windowsa Server 2022 czy 2025. Z tyłu serwera mamy bardzo dużo opcji, jeśli chodzi o ilości i rodzaje dostępnych slotów PCI. Łącznie serwer wyposażony w 2 procesory pozwala na montaż 3 rezerw. A w takiej konfiguracji możemy osiągnąć nawet 8 slotów PCI 3.0 różnej długości, z czego maksymalnie 5 z nich mogą być PCI 3.0 razy 16. Występują rizery ze slotami razy 8, razy 16, takie wspierające karty pełnej długości i takie wspierające karty połowicznej długości. Mamy takie z zasilaniem do kart GPU czy akceleratorów AI i takie bez dodatkowych portów. Maksymalnie możemy skonfigurować serwer tak, by obsłużył 3 karty PCI 300 W podwójnej szerokości na pełnej przepustowości razy 16 lub do nawet 8 jednoslotowych kart nie wymagających dodatkowego zasilania. Ale gdy serwer ma jeden procesor, to jesteśmy ograniczeni do maksymalnie 3 slotów razy 8 bez wsparcia dla GPU wymagającego dodatkowego zasilania. Podobnie jak w innych serwerach tej kategorii, możliwości konfiguracji jest tak naprawdę więcej niż większość użytkowników kiedykolwiek będzie potrzebować. No i pamiętajmy, oczywiście dokładając klatki na dodatkowe dyski z tyłu serwera, czy wybierając z frontu dyski NVMe U2, pozbawimy się możliwości pełnej rozbudowy slotów PCI. Wtedy miejsce jednego z rezerwów jest zajęte przez sloty na dyski z tyłu albo odpowiednie okablowanie do dysków NVMe, które przechodzą w slot PCI. Jeśli chodzi o rozbudowę serwera za pomocą kart PCI, to mamy naprawdę dużo opcji. Klasycznie od kart sieciowych przez kartę FC do macierzy,
Akcelerator AI, karty graficzne. Szersza lista jest dostępna na naszym konfiguratorze, do którego odsyłam. Poza portami PCI mamy jeszcze jeden warty uwagi slot w serwerze. To jest slot na tak zwane karty LOM i są to karty PCI w takim przebraniu HPK, zrobione tak, żeby się zmieściły w tej malutkiej, ograniczonej przestrzeni. I do tego możemy wsadzić sieciówkę od 4 razy 1 gigabit RJ45 przez 2 razy 10 gigabit SFP, czy 2 razy 25 gigabit SFP, a nawet 40 gigabit QSFP+. Pełną listę kart również znajdziecie w naszym konfiguratorze na naszej stronie i mamy modele oparte o chipsety Intela, Mellanoxa, Broadcoma czy Emulexa. Przechodząc do tyłu serwera, widzimy wcześniej wspomniane sloty na karty PCI, kartę LOM, w naszym przypadku model z 2 portami SFP+, gigabitowy port RJ45 do zarządzania zdalnego ILO, zintegrowaną kartę sieciową na 4 razy 1 gigabit RJ45, 2 porty USB 3.0 i 1 port VGA do monitora. Serwer ma 2 zasilacze i możemy wybrać między 500, 800 a 1600 W dla zwykłego prądu zmiennego lub mamy wariant 800 W na prąd stały 48V. Zasilacze mogą pracować w trybie pełnej redundancji, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna będzie dalej pracować, a wymianę możemy przeprowadzić na gorąco bez żadnego wyłączania serwera. HPEK jest zdalnie zarządzany przez ILO 4. generacji i fabrycznie są dostępne 2 poziomy, jest standard i advanced. My jednak serwer oferujemy już z aktywowaną wersją Advanced, tak aby zapewnić dostęp do zdalnej konsoli, która jest po prostu musem w tych czasach. Szerzej o tym, co w ILO można ustawić, sprawdzić, skonfigurować, zresetować, będziemy opowiadać w innych filmach, więc jeśli Ci to interesuje, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i zerknięcia na pozostałe filmy. Serwer kompatybilny jest z 2 rodzajami szyn. Jedne tak zwane serwisowalne, pozwalają na pełne, kompletne wysunięcie serwera z szafy rack i otworzenie np. klapy. Drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają nam jedynie częściowo go wysunąć. Podobnie jak Dell R640 czy R740, do którego jest konkurentem, model HP jest bardzo uniwersalny, ale wyraźnie prześciga je pod kątem różnorodności obsługiwanych dysków. W Dellu nie możemy zrobić sobie kilku klatek różnego rodzaju, które będą obsługiwane przez różne kontrolery. HPEK nam to oferuje. Sam serwer najczęściej wybierany jest przez średniej wielkości firmy z myślą o kompleksowym umieszczeniu wielu usług w jednej maszynie. I często widzimy je wykorzystywane jednocześnie jako storage, host do wirtualizacji, a na tym maszyny SQL czy zdalne pulpity. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli stworzyć Ci idealny zestaw dla swoich potrzeb lub jeśli nie czujesz się samodzielnie na siłach, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni zestaw. A jeśli interesuje Cię więcej w temacie serwerów, sieci i oprogramowania, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. W przyszłości będziemy pokazywać jeszcze więcej różnorakiego sprzętu. A jeśli są konkretne serwery, macierze czy przełączniki, które Cię najbardziej interesują, zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu. Może uda się nam je pokazać. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.